Witam w filmie instruktażowym z programu Archline. Dzisiaj zaprezentuję Państwu, w jaki sposób stworzyć taki ciekawy i atrakcyjny element prezentacji ogrodu, jakim jest żagiel przeciwsłoneczny. Tak na pożegnanie lata. W trybie 2D wybieramy zakładkę Architektura, Dach, a następnie elementy zewnętrzne osłonowe i dowolną płaszczyznę. Teraz możemy za pomocą wielokąta na przykład narysować pożądany przez nas kształt żagla. Ja wybieram trójkątny. Wydaje mi się, że jest on bardziej ciekawy od zwykłych prostokątnych żagli. Jak każdy element możemy zmienić materiał, z którego jest wykonany żagiel. Niech to będzie zwykła wełniana tkanina. Ok. Teraz w 2D wskazujemy lewym przyciskiem myszy na kąty naszego żagla i wstawiamy odciągi. Teraz tak, we właściwościach. Bardzo ważne jest, żeby określić profil odciągów. Może pokażę na zbliżeniu, w jaki sposób to działa. Kiedy nie mamy określonego profilu odciągów, to są linie. Linie, za pomocą których my będziemy później wpływać na to, jaki ma kształt nasz żagiel, natomiast nie stanowią takiego standardowego obiektu w Archline. Dlatego tutaj zaznaczamy to, żeby one potem były widoczne podczas tworzenia wizualizacji. Możemy również osobno zmienić ich materiał. Możemy zmienić również prezentację w trybie 2D na siatkę. W trybie 3D jest dokładnie taka sama możliwość, natomiast ja bym chciał zacząć od odwzorowania. Tutaj się dzieją stosunkowo ciekawe rzeczy. Automatycznie mamy ustawiony rodzaj naszego żagla jako tkaninę. Natomiast możemy zmienić ten rodzaj na membranę i ona jest taka bardzo, bardzo skurczona. Zarówno na membranę, jak i tkaninę wpływamy za pomocą tych samych funkcji. Teraz tkanina właśnie już nie wraca do swojego pierwotnego kształtu i trzeba edytować to, w jaki sposób jest prezentowana ta tkanina. Robimy to za pomocą odwzorowania, definiując siły, które oddziałują na nasz żagiel. Kiedy ja tu zmieniam parametry siły, kratka się troszkę rozszerza i tkanina się rozprostowuje. Może jeszcze trochę. Dobrze. Pierwszym parametrem w odwzorowaniu jest siła naciągnięcia, która być może nie jest odpowiednio zdefiniowana, ponieważ jest to raczej siła grawitacji, tak? Siła, która dociąża żagiel. Jeśli zmienimy parametr na 0,3, żagiel opada w dół, tak? Jak to widać na załączonym obrazku. Dobrze, teraz powracam do prezentacji w trybie 3D. Możemy zmienić prezentację na siatkę, wtedy mamy taki efekt i edytować rozwinięcie, tak? Wypełnienie siatki na kwadraty, trójkąty, linie, czworokąty. Każdy z tych kształtów możemy później
w jakimś stopniu edytować, tak? Poprzez zmianę kierunku lub rozmiaru oczek. Możemy również wybrać brak wypełnienia, z tym, że to już właściwie nie jest wtedy siatka, a zarys. Możemy wybrać powierzchnię, tak, i linię zarysu, powierzchnię i siatkę. My zostaniemy przy powierzchni. Jest jedno bardzo przydatne narzędzie, którym możemy szybko uzyskać diametralną zmianę naszego żagla. Robimy to poprzez rysowanie i linię. Wstawiamy linię, powiedzmy, w ten sposób. I teraz wybieramy żagiel, klikamy krawędź i wybieramy opcję przekształć w krawędź dowolną, a następnie wskazujemy na tą linię. W szybki i łatwy sposób zupełnie zmieniliśmy to, w jaki sposób właśnie jest ułożony nasz żagiel. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj zaprezentuję Państwu prosty sposób na poprawę ceramiki prezentowanej w pomieszczeniu. Na potrzeby tej prezentacji utworzę taką całkowicie podstawową kuchnię za pomocą wgranych już szaf. Okej, tutaj brakuje nam jeszcze zmywarki. Dodam jeszcze taką wąską szafkę i szafkę wysoką. Uzgodnię wysokość wykorzystywanych mebli, żeby wstawić blat. Jeszcze gdzieś się ukrywa 85 tutaj. W porządku, zmieńmy na drewniany blat. Panel z prawej strony. Dodamy może jeszcze prosty zlew. Zlew i kran. Ok.
Analogicznie, całkowicie poglądowo stworzę również wyższą zabudowę. Dobrze, tutaj mamy taki prosty przykład kuchni. Utworzę teraz widok ściany, żeby wymiarować przestrzeń między dolnym segmentem szaf a górnym. Ok, i teraz mamy rzut ściany, który pozwoli nam na określenie tej części, w której powinien znajdować się panel przyblatowy. Wiemy, że powinien się zaczynać na wysokości 90 cm, mieć wysokość 60 cm. Tutaj widzę, że w sumie powinien mieć 3,15 m mniej więcej, więc mogę po prostu wstawić okładzinę wykończeniową na rozwinięciu, dodać pole, może być biały, czysty. Ok, i teraz wstawiamy płytki na rozrysowanym polu. Natomiast we wzorze wykończenia wybieramy opcję obiekt użytkownika. I jeśli mamy utworzony model płytki 3D, w moim przypadku prezentuje się ona w ten sposób, możemy stworzyć całkiem ciekawą kombinację. Widać wyraźnie, że te płytki prezentują się w zupełnie inny sposób niż na przykład standardowa jodełka, z której zrobiłem parkiet w tym pomieszczeniu. Teraz możemy utworzyć zestawienie materiałów w Excelu. I dla naszej płytki wygląda ono w ten sposób. Z tym, że ponieważ jest to obiekt 3D, ArcLine
nie tworzy dla nas takiego zestawienia jak dla innej okładziny, kiedy mamy wyliczone, ile płytek jest przyciętych w mniej niż 50% lub więcej niż 50%. Natomiast wydaje mi się, że efekt, jaki uzyskujemy za pomocą wykorzystania płytki 3D, jest bardzo ciekawy. Dziękuję za uwagę. W tej części zaprezentuję Państwu nietypowe wykorzystanie frontów meblowych. W mojej opinii fronty i płyty meblowe są bardzo przydatnym i poręcznym narzędziem, za pomocą którego można zrobić wiele ciekawych rzeczy. Dzisiaj przedstawię dwa takie niestandardowe sposoby na wykorzystanie frontu. Pierwszym jest boazeria w stylu angielskim. Wybieram fronty i płyty meblowe z modułu wnętrza. W tym przypadku ustalam kolor biały, a następnie przechodzę do profilowania. Zaczniemy od profilowania wypukłego. Definiuję szerokość od krawędzi frontu, którymi ma biec ten profil. Następnie wybieram profil ShareProg. On jest tutaj schowany, więc wzdłuż osi Y przesuwam o 0,5 cm, tak żeby był bardziej widoczny. Ma odpowiedni kolor i ustawiam. Następnie tworzę profilowanie wklęsłe, już według innej linii. I tutaj wybieram inny profil. Profil oczywiście zależy od naszego upodobania, tak? Możemy wybrać dowolny profil. Ważne jest, żeby zmodyfikować go odpowiednio, aby kończył się razem z frontem. Już nie będę tutaj przedstawiał, jak to całkiem wygląda. Tutaj jest efekt końcowy takiej edycji frontu. Warto zapisać sobie ten front później do obiektów, żeby móc po prostu mieć go zawsze, żeby mieć go zawsze pod ręką i swobodnie go edytować, niezależnie od projektu. Dzięki temu będziemy mogli łatwo go dostosować do aranżacji innego wnętrza, do którego będzie pasowała taka boazeria. Drugim niestandardowym wykorzystaniem frontów, jaki dzisiaj przedstawię, jest utworzenie lustra za pomocą frontu meblowego. Poprzestanę już jedynie na zaprezentowaniu efektu końcowego i przedstawieniu, w jaki sposób przebiega przez utworzony front profil. Nie będę rozrysowywał tego tak, jak zrobiłem przy boazerii.
Nie jest to jeszcze idealny środek nad szafką, natomiast na pewno bliżej jest mu do środka niż wcześniej pozycji, w jakiej znalazło się to lustro. Jak widać, utworzyłem standardowy front, nadałem mu materiał lustra, a następnie zrobiłem profilowanie wklęsłe. I tutaj jest ścieżka tego profilowania. Wykorzystałem, tak jak w boazerii, standardowy rodzaj profila, w tym przypadku jest to trójkąt. Rozrysowałem tą ścieżkę w ten sposób, aby również boczne krawędzie były ścięte. Tak samo jak żłobienia biegnące przez środek. Aby stworzyć taki profil, skorzystałem z narzędzia Utwórz kształt panelu skrzydła drzwi. Dzięki temu najpierw mogłem rozrysować zewnętrzną krawędź tego profilu, a następnie utworzyć według wzoru pojedyncze linie, nie trosząc się o to, czy te profile będą się przecinały, czy nie. Jakbym musiał uważać, tworząc zwykły profil zamknięty. Innym przykładem utworzonego lustra jest ten obiekt. Również jego stworzenie było bardzo proste i myślę, że końcowy efekt jest zadowalający. Tutaj wykorzystałem żłobienie wypukłe. W materiale, który miał przypominać marmur, a analogicznie do tego lustra materiał frontu to zwykłe lustro. Mam nadzieję, że zaprezentowane dzisiaj Państwu sposoby na wykorzystanie modułu frontów i płyt meblowych okażą się dla Państwa pomocne i inspirujące. Dziękuję bardzo za uwagę.